Drogie panny, coś od razu chce wyjść do waszego rozkładu. Od razu już. 6 pentakli. Główny motyw na maj. Całkiem sympatyczny. To jest takie spędzanie czasu z kimś bliskim, z kimś, komu możecie zaufać, z kimś, kto nie wciągnie was do ogniska, tylko usiądzie z wami przy stole, albo nie przy stole, ale usiądzie z wami, może się napić z wami właśnie herbaty i może z wami po prostu spędzić czas, bo uważa, że jesteście warci siebie, ale w takim pozytywnym sensie. Moja wartość, twoja wartość i jest równowaga. Moi drodzy, tu jest waga na tej ilustracji. Ktoś może być przy tym i może brać udział w tym spotkaniu dosłownie, albo trochę jako taki obserwator, czy może temat rozmowy. A poza tym, drogie panny, może być trochę tak, że będziecie się czuli dość blado w maju. Jakby wam drgała powieka ze zmęczenia chwilami. Jakby wam brakowało magnezu, brakowało odpoczynku. Ale jakie tarot podpowiada uczucie główne dla was? Pewien rodzaj powrotu do stęsknienia, tęsknoty, ewentualnie odpuszczenie tejże. Moi drodzy, to nie jest taka tęsknota, która pojawia się nagle i nigdy jej nie było. To jest coś, co kiedyś było z wami i w jakim sensie wraca. Macie takie poczucie, ale czuję, że powinnam jeszcze jedną emocję tu dodać. Znów coś, co nie jest do końca aktualne, ale trochę jakby wraca. Może chcecie to trochę już zostawić za sobą, odjechać od tego. Od poczucia bycia nieodpowiednim, takim trochę niewystarczającym, niekompletnym, wybrakowanym. Jakby coś w waszym oprogramowaniu, w waszym systemie, w waszej konstrukcji było niewystarczające. Pamiętajcie, panny, wy możecie mieć tego świadomość, szczególnie panny słoneczne, że możecie mieć tendencję do pewnego rodzaju perfekcjonizmu. A jak ten perfekcjonizm będzie się objawiał w maju? Będzie się objawiał w tym, że chcielibyście robić 2 rzeczy naraz, ale w tym momencie jest to trudne, może trochę nie wychodzi, może się mieszać. W tym miesiącu warto, żebyście się skupili na jednym, a nie robili 2 rzeczy naraz. 2 rzeczy jakby w tym samym czasie. Możecie robić coś po kolei, ale to powinno być zorganizowane odpowiednio w czasie. Co może wam pomóc w tej organizacji? Nic dziwnego, pewnego rodzaju planowanie i dalsza wizja, moi drodzy. Nawet taka wizja aż za horyzont, daleka wizja. Tu nie chodzi o to, co macie zrobić za godzinę czy pojutrze. Tu może chodzić o coś, co na przykład potrzebuje kilku miesięcy. Widzicie tego człowieka tutaj na brzegu? Wygląda albo jak mnich, albo jak ktoś trochę z poprzedniej epoki. Czyli albo jak ktoś, kto nie wychodzi za dużo i nie ma wprawy szczególnej w przemieszczaniu się, albo ktoś, kto był kiedyś dawnym obywatelem tejże ziemi.
A we wcześniejszych czasach na drugą stronę, gdzieś za horyzont, na inny brzeg płynęło się statkami, nie szybkimi promami, a w ogóle już o samolotach to można było sobie tylko pośnić ewentualnie. Jak Da Vinci o helikopterach. Moi drodzy, teraz do mnie przychodzi to, że jakby te tematy związane z dalszą przyszłością i jakąś nowoczesnością mogą się Wam również przydać. Ale zwróćcie uwagę, że na niektóre rzeczy potrzeba troszeczkę więcej czasu, że droga ta może być dalsza. I myślenie o dalszej drodze, o dalszej podróży do miejsca, którego do końca jeszcze nie widzicie, ale jakby wyglądacie tego miejsca, może Wam pomóc w maju zorganizować się lepiej. Gdzie możecie dotrzeć, moi drodzy, wyglądając, bo Wy jakby nie widzicie tego w tym momencie, ale są możliwości dotarcia gdzieś dalej. Wyjmę Wam 3 karty, które Wam powiedzą o tym, gdzie możecie dotrzeć, co może Was spotkać gdzieś tutaj na drugim brzegu. Moi drodzy, jest odwrócona 8 kielichów, jest królowa kielichów w pozycji prostej i odwrócona 10 pentakli. Podróżując na drugą stronę, gdzieś daleko, jesteście w stanie zupełnie przewartościować cały swój system. Przebudować go całkowicie i stworzyć na nowo. I również może porzucić ten stary system, a może nawet nie może. Płynąc przez to morze możecie zostawić i zostawicie wtedy poprzedni system za sobą. Poprzednie układy, poprzednie piramidy. To mogło być układane długo i ze sporym wysiłkiem, ale jesteście w stanie zbudować nowy, odnosząc się do starego, który zostawiacie za sobą. Możecie również spotkać kogoś, kto powie Wam spokojnie. Spokojnie, moi drodzy. Podejdźcie do spraw z uczuciem. Napijcie się tej herbaty. Ktoś, kto może chcieć pić dużo herbaty, tutaj może być z Wami. Możecie kogoś takiego spotkać na Waszej ścieżce. I jest również możliwość wyrwania się, drogie panny, z różnych takich zobowiązań, których nie chcecie i pewnego rodzaju zamknięcia myślowego. Chciałabym dodać, że tu niekoniecznie musi chodzić o podróż fizyczną, tylko chodzi o pewnego rodzaju dalekie planowanie i panowanie nad tym planowaniem. Wszystkiego dobrego.